To jest najciekawsza knajpa póki co, w jakiej byłem. Serio, zrobili niebieski kościół. Dziwadło. Tam w tle widać most UFO. Co ja robię w centrum handlowym? No to proste, ponieważ w Bratysławie jest problem z parkingami. Chodzi o to, że są drogie. No i w tym centrum handlowym pierwsze 3 godziny są za darmo, potem kosztuje 3 euro albo 3,50 za godzinę. No ale jestem w Bratysławie. Czyli ten niewielki fragment Słowacji, który jest jej stolicą. Ale zaledwie od 1993 roku, czyli 31 lat. A to dlatego, że wcześniej Słowacja była połączona z Czechami, tworząc Słowacjo-Czechy, czy tam Czechosłowację. Jeszcze wcześniej należała do monarchii Habsburgów, a jeszcze wcześniej do Królestwa Węgier. Cofając się dalej w czasie, Słowacja w IX wieku była częścią Wielkich Moraw, czyli jednego z pierwszych państw słowiańskich. A jeszcze wcześniej na tych terenach znajdowali się Rzymianie, zakładając swoje posterunki wzdłuż Dunaju. Więc jeśli urodziłeś się przed 1 stycznia 1993 roku, możesz śmiało powiedzieć, że jesteś starszy od Słowacji. Dosłownie przed chwilą, jak skończyłem nagrywać tamto ujęcie, to podszedł do mnie ochroniarz z tego, jak się nazywa, centrum handlowe i powiedział, że nie mogę nagrywać, że mogę robić zdjęcia, ale nie mogę nagrywać. Tak mi się wydaje, że tak powiedział, ponieważ powiedział to po słowacku. A ja tak, no nie rozumiem słowackiego. Jest podobny do polskiego, ale się różni trochę. Coś tam zrozumiałem właśnie, że nie można nagrywać, nie? Powiedziałem, że jestem turystą i nie wiedziałem i sobie odszedłem. Ale byłem już na zewnątrz centrum handlowego, więc nie wiem, o co mu chodziło. Jednym z ogromnych, według mnie, pozytywów jest niewielki dystans do innych krajów. Bratysława może być dobrym punktem wypadowym, jeśli chcesz zwiedzić Europę Środkową. W zasadzie to stolica Słowacji graniczy z Austrią i Węgrami. Do Czech jest około 60 km, a do granicy z Polską około 240 km. Czyli podobnie jak do Chorwacji. Bliżej znajduje się jeszcze tylko Słowenia, więc możesz dostać się samochodem do jednego z tych 6 krajów w przeciągu 2 godzin. W sumie istnieją takie miasta, gdzie największym pozytywem jest możliwość wyjechania z niego. W każdym kraju przejście na pasach wygląda trochę inaczej. We Włoszech miałeś zielone i nie mogłeś przejść. W niektórych, w Austrii chyba się nie naciskało, albo na niektórych się naciskało. W Polsce się naciska, no tu się nie naciska. Tu się po prostu stoi. Skoro Polak i Węgier to 2 bratanki, a Słowacja należała bezpośrednio do Węgier od X wieku do końca I wojny światowej, czyli w takim przypadku powiedzenie Polak i Słowak to 2 bratanki jest prawidłowe? No cóż, niezupełnie. Mimo iż Królestwo Węgier było jednym dużym tworem, Słowacy mają własną tożsamość narodową i kulturę, a przysłowie odnosi się bezpośrednio do Węgier. Co ciekawe, na Węgrzech mają podobne przysłowie, a brzmi ono tak. Lengyel, magyar két jó barát, együtt harcol, és issza borát. Ale to nie znaczy, że nie jesteśmy ze Słowakami w przyjacielskich stosunkach. Razem jesteśmy w Unii i w NATO. Dzielimy podobne doświadczenia historyczne, takie jak okresy zaborów, okupacji oraz komunizm. A dodatkowo mamy dużo wspólnych cech kulturowych, takich jak tradycje ludowe, kuchnia i podobny język. Słowiański jest bardzo podobny do polskiego. Tylko że są właśnie niektóre wyrazy, które są zupełnie inne. I to jest dobry przykład. Bo tam jest słoweńskie narodowe dziwadło. Dziwadło? Tu chodzi o teatr? Muzeum? No nie wiadomo. Dziwadło. Język jest bardzo podobny, no i sobie gada, że Słowakiem i w połowie zdania on zaczyna używać słów, których w ogóle nie znasz. Jeśli nie domyślisz się z kontekstu, nie będziesz wiedział, o czym on gada. Zwykle jakieś duże miasta i popularne lokalizacje mają pełno jakichś straganów z magnesami i pamiątkami. Tutaj chyba jeden tylko spotkałem, więc jest całkiem przyzwoicie. No dobra, ale co takiego ciekawego można znaleźć w Bratysławie? To zależy, czego się szuka. Jeśli chodzi o zabytki, to na pierwszym miejscu jest zdecydowanie Zamek Bratysławski. Jeszcze tylko te schody. I będę na górze. Historycznie jest to ważne miejsce, ponieważ wewnątrz znajduje się sala koronacyjna. Nie mylić z salą konferencyjną albo korporacyjną. W sali koronacyjnej zakładali na głowę korony, zapomniałem. W sumie dostąpiło tego zaszczytu kilkunastu przyszłych królów i królowe Węgier. Mi to trochę przypomina Wawel, tylko że bez smoka. Zamek również znajduje się na wzgórzu, jest widok na rzekę i ogólnie jest widok, a w środku znajduje się muzeum. Więc co było pierwsze? Oba zamki mają bardzo długą historię, lecz to zamek Wawel jako murowana budowla pojawił się wcześniej. Tam w tle widać most UFO, on się tak nazywa. I tam na górze jest restauracja z punktem widokowym.
Byłem tam dronem przed chwilą. W rzeczywistości nazywa się go Mostem Słowackiego Powstania Narodowego, a most UFO to tylko potoczna nazwa, którą zawdzięcza się statkowi kosmicznemu zawieszonego na pylonach. Sam spodek znajduje się na wysokości 85 metrów, a wewnątrz mieści się restauracja. Jednak żeby spróbować słowackich specjałów, postanowiłem pójść w inne, równie ciekawe miejsce, a mianowicie Stary Teatr przerobiony na restaurację. Wygląda solidnie. Co nie? Uwielbiam żeberka, zobaczymy czy są dobre. Szybko mi je podali, chyba w 10 minut w ogóle. Więc to samo odchodzi od kości. Ej, to jest najciekawsza knajpa póki co w jakiej byłem. Pewnie dlatego, że nie chodzę za dużo po knajpach i mało widziałem. Ale to jest spoko, jest zbudowana w starym teatrze. Raczej stary teatr jest przerobiony na restaurację. Jedzenie takie sobie, ale klimat 10 na 10. Jeśli chodzi o słowacką kuchnię, to dania takie jak zemiakowe placki, kapusnica, guláš, brinzowe haluszki. brzmią dziwnie znajomo. Czy to znaczy, że inspirowali się naszą kuchnią przy tworzeniu swojej? Chyba nie ma w tym nic złego, patrząc na fakt, że w naszej kuchni są dania takie jak placek po węgiersku, pierogi ruskie czy barszcz Sosnowskiego. Wiele tradycyjnych potraw ma swoje odpowiedniki w różnych krajach z pewnymi lokalnymi wariacjami. Dobra, tam było za głośno. Knajpa spoko. Wystrój bardzo mi się podobał, 10 na 10. No kurczę, zrobili knajpę w starym teatrze. No nie wiem, nie słyszałem nigdy wcześniej o takim. Ale jedzenie takie sobie. Te żeberka były dobre, ale w niektórych miejscach były przypalone i twarde jak kamień. I parę chrząstek zjadłem i też mi się obrzydliwie jadło te chrząstki. No poza tym było spoko. Nie narzekam. Idzie się po polsku dogadać. Generalnie to dalej czuję się jakbym był w Polsce. Wszystko jest podobne, tylko trochę inny język. Ale bardzo Słowacja jest podobna do Polski. Prawda, Alaska musi zwietrzyć nad... Nie wiem, co to jest napisane. True and love must... Nie jestem pewien. Jeśli chodzi o religię, to Kościół, tylko nie taki zwykły, bo jest niebieski. Serio, zrobili niebieski kościół. bardziej przypomina mi to jakiś zamek Disneya lub jakiś przerysowany obrazek z kolorowanki. Kościół z reguły jest największą budowlą w mieście, zwykle stawia się ogromne świątynie, żeby być bliżej Boga, lecz tutaj architekt postawił na coś innego. Jedyny w swoim rodzaju kościół świętej Elżbiety został zbudowany na początku XX wieku, co czyni go stosunkowo młodym. Jego kolor jest zasługą Ödön Lechner. czyli węgierskiego architekta, a sam kościół miał być hołdem dla świętej Elżbiety Węgierskiej. Niebieski kolor może symbolizować niebo, pokój i świętość, jeśli chodzi o kościoły. Potocznie nazywa się go Smerfnym kościołem. Nie no, żart, teraz to wymyśliłem. Podsumowując, Bratysława jest stolicą zaledwie od 3 dekad, więc trochę różni się od innych europejskich stolic. Mimo to da się znaleźć kilka ciekawych zabytków lub interesujących miejsc. To by było na tyle ze Słowacji. Jest tyle państw do zobaczenia, że nie zatrzymuję się na dłużej niż tydzień w jednym kraju, więc następny odcinek też będzie z innego. Daj znać, czy wolałbyś w następnym odcinku zobaczyć Pragę czy Budapeszt. Dzięki za każdą łapkę w górę, komentarz i udostępnienie. Zachęcam do obejrzenia moich poprzednich filmów. Tutaj są playlisty z posortowanymi filmami. Widzimy się za tydzień. Pozdrawiam i powodzenia!